Do kina może byśmy poszły? Tyle lat po sąsiedzku, a jeszcze nigdzie razem nie byłyśmy. Jakie kino, kochana, jakie kino? Ja nie mam siły na takie rzeczy. Od 15 lat nie masz siły. Tak nie można. Czas zacząć żyć. Tak? Żyć. Ty masz swoje dzieci przy sobie. Nigdy mnie nie zrozumiesz, moja droga. Nigdy. Ale swoje wiem. Czas przestać się zamartwiać. Nie można ciągle żyć przeszłością. Ech, Irenko. To ja pokroję ciasto. Ignaś? To ja. Mamo. Dziś w odcinku. Stały klient Lombardu zbiera na nowy komputer. Potrzebuje, wie pan, pieniędzy na nowy sprzęt. Nowa konsola to już droga sprawa. Ale najważniejsze, że gram w sieci. Lolek nie ma kontaktu z Martą. Tak się chciałem zapytać, co tam słychać u Marty. Olek, no co mam ci powiedzieć? No, przecież ty sam wiesz najlepiej. Nie odpisuje mi na SMS-y i nie odzwania. Chyba mnie unika. Klientka Lombardu sprzedaje antyki, by pomóc synowi. Ja przyniosłam ten obraz, wie pan, bo potrzebuję pieniędzy na niego, na dentystę, na ubrania. Muszę go wyprowadzić na ludzi znowu. Nic, to tylko ja. To tylko ja, syneczku, Boże Święty. Co oni ci tam w tym więzieniu zrobili? Nie pytaj, mamo. Po co ci to wiedzieć? Ja chcę wiedzieć. Ja chcę wszystko wiedzieć, nawet najgorszą prawdę. Teraz tak myślisz. 15 lat cię nie było. Co ty tam musiałeś przeżyć? Tak bardzo krzyczysz w nocy. Co krzyczę? No ja nie wiem, co krzyczysz. No jakieś... Chyba po hiszpańsku, ja nie rozumiem, nie wiem. To mi nie zobaczysz. Ja jeszcze do tej pory nie mogę uwierzyć. To chyba cud jakiś, że cię wypuścili. Ale już jestem w domu, mamo. Już dobrze. Ale oni ci życie zmarnowali. To trzeba gdzieś zgłosić. To tak nie można tego odpuścić. Oj, daj spokój, mama! Nie wiesz, co się dzieje w tym afrykańskim piekle. Chcę normalnie żyć. Jeszcze, synku? Hej, jeszcze? No dobrze, dobrze. Nie, żebym ci żałowała, no ale już 10 jajek zjadłeś. Przepraszam. Tam dzienną racją była jedna bułka. Czasami nie karmili po kilka dni. Co ty mówisz? Nawet nie wiesz, co człowiek jest w stanie zrobić za kawałek chleba. O nie, to się po prostu w głowie nie mieści. Zobacz, jak wszystko wisi na tobie. Zobacz, jak wisi. No trzeba ci całkiem nowe ubranie kupić. A zobacz. Zobacz, jak wyglądałeś kiedyś. I co się ze mną stało? Już nigdy nie będę tak wyglądał. Co byś mnie nie ubrała, wyglądam jak żywy trup. Oj, przestań tak mówić. Jeszcze cię wykarmimy. Jeszcze będzie dobrze. Zobaczysz. Już nigdy nie będę się tak uśmiechał. Ignasiu, pójdziemy do dentysty, zrobimy zęby. Wszystko będzie dobrze. Jedz spokojnie, jedz. Blanka, zrób mi kawę, co? Ja?
No chyba masz chwilę. Sobie też możesz zrobić. Ciśnienie chyba spadło, co, Lolek? Tak. O, Dzień dobry. dzień dobry, pomogę, pani pozwoli. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja to już tutaj u was byłam nieraz, ale chyba na starym miejscu, na Oboźnej. No teraz to macie ładniej. To pani stała klientka. Widzę, że pan to chyba nie pamięta. A wie pani, że coś kojarzę. Wtedy też pani przynosiła do nas obrazy. Owszem, ja to już u państwa zostawiłam niezły majątek. Wtedy szukałam syna. A rzeczywiście, coś było. A tak, zaginął jako młody chłopak. No, chciał zwiedzać świat, podróżować, no ale zaginął na wiele lat. Ja już wtedy straciłam całkiem nadzieję. A teraz się przypominam. I wtedy się nie odnalazł. Nie, wtedy nie, ale teraz się odnalazł po 15 latach, wyobraźcie sobie Naprawdę? państwo. Tak. Gratulujemy. Dziękuję bardzo, dziękuję. Nie macie pojęcia, jaka to dla mnie radość. Oj, mamy. Coś na ten temat wiem, proszę pani. Kobieta straciła syna na 15 lat. Przypomniało mi się, w jakim wtedy była stanie. Wtedy kłębek nerwów. I proszę, wrócił. Zaskakująco się to życie czasem pleci. No ale co się z pani synem działo przez ten cały czas? Wie pan, on siedział w więzieniu na końcu świata. W więzieniu? Gdzie? W Gwinei Równikowej. W Gwinei Równikowej? Ale gdzie to właściwie jest? Koło Australii. Nie, blisko, ale Afryka Środkowa. Owszem. Dobrze, ale jak on się tam znalazł? Zwiedzał, chciał, żeby to była jego podróż życia. No i chyba była. Oj, nie macie pojęcia, jaki to jest świat tam. Tam nie ma żadnych praw. Tam można być w więzieniu za to, że się zrobiło zdjęcie. Od 30 lat rządzi ten sam dyktator. Typowa Afryka. Ale syn dużo przeżył, co? Wie pan, owszem, dużo przeżył. Dużo przeżył. Bito go tam, torturowano. A blizny? Myślę, że nie chcielibyście tego widzieć. Ja przyniosłam ten obraz, wie pan, bo potrzebuję pieniędzy na niego, na dentystę, na ubrania. Muszę go wyprowadzić na ludzi znowu. Oczywiście. Lolek, zajmie się panią, proszę. Tak, oczywiście, tak, już jestem gotowy do wyceny. Nikt, kto nie bał się o dziecko, nie wie, co to znaczy. Ale że chłopak tyle czasu w więzieniu siedział? Gdyby mojej córce się to stało, nie wiem, czy bym to przeżył. Szefie, ten obraz od klientki to musimy wystawić na aukcji. My go kupiliśmy za 3000, a odnoszę takie wrażenie, że możemy go sprzedać za 6, jak się znajdzie dobry kupiec. No to świetnie. No tak możesz, to wystaw go jeszcze dzisiaj na stronę. Jasne. No. Co jest? Coś nie tak z tym obrazem? Nie. No co? Tak się chciałem zapytać, co tam słychać u Marty. Lolek, no co mam ci powiedzieć? No przecież ty sam wiesz najlepiej. No właściwie to nie wiem, bo nie odpisuje mi na SMS-y i nie odzwania. Chyba mnie unika. Tak się zupełnie odcięła. No a co, dziwisz się? No, rozumiem, ale właśnie dlatego chciałem zadzwonić i wyjaśnić. Lolek, co tu wyjaśniać? No przecież wszystko jest jasne. No niby tak, ale z drugiej strony może wypadałoby tak w 4 oczy porozmawiać. Sam nie wiem. No ale jak ci tak zależy, to mogę ją podpytać. Rozmowa z szefem nie była łatwa, ale męczyła mnie ta sprawa z Martą. Chciałem to w końcu wyjaśnić. Ignasiu! Przyszłam! O, oglądasz?
Prawie zapomniałem, jak było fajnie kiedyś. No popatrz, jaki byłeś malutki. O, niech się przyjrzę, poczekaj. Patrz, tu masz 4 latka, a tutaj masz 6 z twoim ulubionym samolocikiem. Pamiętam, że go zgubiłem, jak pojechaliśmy na wieś. Pamiętasz to? Ha, zawsze lubiłeś latać po świecie. No i co ci z tego przyszło? Trudno, czasu nie cofnę. A, no dobra, chodźmy do tego dentysty. Umówiłam cię z nim. Do Fiałkowskiego? Nie, no przecież Fijałkowski miał zawał. Jeszcze przed twoim wyjazdem. Zapomniałem. To było tak dawno. No dobra, chodźmy. Powinno wystarczyć, zostawiłam obraz. Powinno wystarczyć. To nie masz pieniędzy? No wiesz, miałam, ale to twoje poszukiwania to jednak trochę kosztowały. Aż tyle? Ignasiu, ojciec zmarł, ja miałam depresję, przestałam pracować. Ale nie martw się, mamy trochę antyków. Chodź. Dobry wieczór, pani Bielacka. Dobry wieczór, dobry wieczór. Zobacz, kto jest ze mną. Dzień dobry. No co ty, Ignaś? Szkolnego kolegi nie poznajesz? Ignacy, stary! O, ty żyjesz? No żyję, Ale co u ciebie? A, stara bida. Ale ty... Gdzie ty byłeś? Zmieniłeś się. Ty też. Trudno cię poznać. Słuchaj. Muszę lecieć do dentysty, spieszę się strasznie. Jasne. Słuchaj, wpadnij wieczorem. Albo jutro rano. Musisz mi koniecznie wszystko opowiedzieć. Ale jaja. No. Dobra, dzwonimy się. Ojej. Patrz. To więzienie w Gwinei to jest jedno z najbrutalniejszych więzień na świecie. Co ty gadasz, poważnie? No czytaj, patrz. Facet miał prawdziwego pecha, że tam trafił. Black Beach. Zastraszanie, terroryzowanie, bicie. Częstą karą jest głodzenie, które trwa około 5 do 6 dni. No to stary turystyka dla kozaków, nie? Nie no, zapomnij o turystyce. Tam jest tylko dyktatura. No naprawdę. Prawdziwy pech. No, ale facet miał szczęście, że nic mu się nie stało. No, może i tak. Mało który jest w stanie przeżyć coś takiego. Adek, No, Adek, pomożesz mi wystawić paragon? pomogę, no. Sprzedałam. Super, jaka kwota? 150. Dobrze. Są na świecie naprawdę straszne miejsca. Bardzo często narzekamy na swój los, a powinniśmy być wdzięczni, bo wielu ludzi przeżywa piekło na ziemi. O, witaj. No, witaj, Irenko. Nie odzywasz się. Pomyślałam, że zajrzę. Jak Ignacy? Dobrze. Nie ma go? No, spaceruje gdzieś po mieście. O tej porze? On się wstydzi, bo przecież wie, jak wygląda. No. No tak. Bardzo zmizerniał. Gdyby sam nie powiedział, że to on, to bym go w życiu nie poznała. No co ty opowiadasz? Naprawdę się zmienił. Sama przyznasz. I to więzienie? To wszystko takie straszne trochę. Jakbyś ty siedziała w takim miejscu tyle lat, to też byś wyglądała jak cień człowieka. No ale za co on tam trafił? Co zrobił? Nic nie zrobił. Nic nie zrobił. W niewłaściwym miejscu miał zdjęcie, po prostu. I tak po prostu go skazali? No ktoś dał mu ulotkę. I w tym samym czasie miał to zdjęcie, a na tej ulotce było wezwanie do buntu przeciwko prezydentowi. No i potraktowano to jako przewrót rządu, jako bunt przeciwko władzy. I tak po prostu go skazali? Tam nie ma ambasady, tam nie było procesu, tam w tym Malabo nie ma konsulatu nawet polskiego. Nie do wiary, żeby przez głupią ulotkę przesiedział 15 lat. Na pewno przez ulotkę? Nawet, moja droga, gdyby zabił, to on już swoje wycierpiał, a ja razem z nim.
Becia, No? Lolek dzisiaj wypytywał Martę. Tak, a o co konkretnie? No, chyba chce się wytłumaczyć. Skarżył się, że Marta go unika. No to chyba zrozumiałe. No przecież ona wróciła dla niego, a on już był z inną, Kaziu. Ale Marta też nie jest bez winy. A zresztą też nie wiadomo, jak to tam między nimi było, nie? No ale wiesz, ja go nie oskarżam. Ja nawet lubię Lolka, ale jak ma dziewczynę, to niech da spokój Marcie, tak? No może chce z nią tylko porozmawiać. A zresztą sam nie wiem. Nie wiesz? Nie wiesz, to się nie wtrącaj. Mówię ci, Kaziu, nie mieszaj. A co ja mieszam, co ja mieszam? A to moja wina, że Lolek myśli o Marcie? Mówię ci, to nie są nasze sprawy. Kaziu. A o co chodzi? Jakie sprawy? Nic. Nic. Bo właśnie słyszałam, jak rozmawiacie o mnie i o Lolku. No właśnie, Lolek pyta o ciebie i chciałby z tobą porozmawiać. Ale ja nie chcę. Niech mnie zostawi w spokoju. Widzisz, mówiłam ci, nie wtrącaj się. Mało już wycierpiała. Kaziu, no. Matko jedyna. A to nie ja, to Lolek. No i jak się w tym wszystkim połapać? Jedno chce, to drugie ucieka i odwrotnie. Jak to mówią, cały w tym ambarans, żeby dwoje chciało naraz. Co tak długo, Ignaś? Woda leciała chyba z godziny. A, nie mogę się nacieszyć. Tam czarny szlam leciał z kranu. Śmierdzący. A tu cuda. Kupiłam ci trochę ubrań, weź przymierz. O, super, dzięki. No i co tak patrzysz, mamo? Jeszcze się nie przyzwyczaiłaś? Już nie będę twoim pięknym chłopczykiem. Nie, nic, ja tylko tak... Przepraszam bardzo, to nic. Fajna. O, i ta też. Nareszcie będę wyglądał jak człowiek. O kurczę, zaraz się spóźnię. Spokojnie. Zdążysz. Nie, ostatnio ciągle się spóźniam. Po prostu chyba za dobrze mi z tobą. No ale to chyba dobry powód. Gdzie są klucze? Tam leżą. No widzisz? Normalnie przez ciebie tracę głowę. Dobra, komórka. Marta? Wpiszecie ze sobą? Co? Nie, no co ty? No ale co się stało? Nie, nic takiego. No ale co chciała? Macie jakieś wspólne sprawy? No nie, po prostu chciałem dowiedzieć się, wyjaśnić. No ale co wyjaśnić? No, co jest teraz, no, po jej powrocie? No zresztą nie ma o czym mówić. No raczej, że nie ma. Kurczę, laska cię rzuciła i to 2 razy z rzędu. No chyba, że chcesz do mnie wrócić. No nie, Daga, no co ty? Wiesz co, jakbyś jednak chciał, to daj mi wcześniej znać, dobrze? No, wpadłem z tą wiadomością od Marty. Nie żebym miał coś przed Dagmarą do ukrycia, no ale głupio wyszło. Miała prawo się wkurzyć. Spodnie też pasują. Dzięki, mama. Co robisz? A nic takiego. A, nie ma za co. Musisz przecież mieć w czym chodzić. Słuchaj, będę potrzebował pieniędzy. Pieniędzy? Po co? Chciałem kupić samochód. Muszę zacząć zarabiać. Stworzyć jakiś interes. Jaki interes? Po tym, co przeżyłem, niczego się nie boję. I masz rację. Muszę wyjść do ludzi, a nie chować się jak szczur. Dokąd ty idziesz? Idę żyć, mamo. Loluś, ogarniesz te głośniki? Halo? Idziemy do Lolka. A, tak. Głośniki działają. I są jeszcze ręczniki papierowe? No pewnie są, ale to musisz zobaczyć w łazience. Prosto i w prawo. Dasz sobie radę. Wszystko okej?
tak. No dobra, tylko widzę, że chodzisz od rana jakiś struty. Co jest? Nic, no. No. Po prostu męczy mnie ta sytuacja z Martą. No. Chciałem z nią pogadać, a ona mnie unika. Luluś, ale przecież już nie ma żadnej sytuacji. Proste. No niby nie ma, tak, ale wiesz, że ja nie umiem odpuścić, tak? Ja rozumiem, że ją zabolało, że mam kogoś innego, no ale skąd ja mogłem wiedzieć, że wiesz, że się nagle pojawi? Luluś, nie wiedziałeś, no wyluzuj. Przecież nie mogłem czekać w nieskończoność, prawda? Słuchaj, mi naprawdę nie musisz się, stary, tłumaczyć z tych swoich spraw. Bo ja znam twoją siostrę i dobrze wiem, że za nią niestety, ale nie nadążysz. Otóż to, tak? Poza tym wiadomo, że bawiła się trochę moimi uczuciami. No nie da się ukryć. Z drugiej strony, no, może miała jakieś tam swoje powody, tak? Ale z trzeciej strony to jakby... No to co ja mogę o tym wiedzieć, no? Tylko najgorsze jest to, że teraz wychodzi na to, Adek, że to ja jestem ten zły. Przyjacielu, moim zdaniem za bardzo to wszystko rozkminiasz, wiesz? Za bardzo to rozkminiasz, no. Musisz zamknąć przeszłość i skupić się na przyszłości, stary. No chyba, że Marta to nie jest przeszłość, co? Nie, no wiadomo, że jest, no. Ja mam ten rozdział zamknięty, tak? Po prostu inaczej sobie to wyobrażałem. Okej. Blanka, chodź, bo musimy to ogarnąć szybciutko. Chodź. Musiałem się wyżalić. Rozstanie z Martą kosztowało mnie naprawdę sporo nerwów. I wiem, że wszystko między nami skończone, ale nie chciałem udawać, że nic się nie stało. O, witam. Dawno pana u nas nie było. No, wie pan, u mnie zmiany, jak się patrzy. Teraz to ja jestem gracz zawodowy, można powiedzieć. Zawodowy? Jak to? No, może półzawodowy. Wdrażam się, wie pan, powoli. Ale najważniejsze, że gram w sieci. W sieci? To teraz mi pan zaimponował. Prawda? Awansowałem, drogi panie. Zespołowo teraz grywam, wie pan, z kolegami. No, czyli są i koledzy. No, zawodnicy z internetu. Niektórzy nawet młodsi od mojego wnuka. Ale mnie to nie przeszkadza, wie pan. No dobrze, a co na to szanowna małżonka? Gdero. Jak zwykle. Ale co tam? Teraz to ja mam, proszę pana, prawdziwe życie. No takie trochę internetowe. No, jak zwał, tak zwał, wie pan. Ale proszę mi wierzyć, ja naprawdę czuję, że żyję. O, właśnie, ja w tej sprawie do pana mam w domu, wie pan, taką starość. Nie taszczyłem, bo to ciężkie, lampowe, wie pan, zabytek. I na pewno swoje kosztuje. A sprawny? No, ma się rozumieć, że sprawne. No i pomyślałem, wie pan, że sprzedam. Tylko nie wiedziałem, czy zechcecie kupić. Potrzebuję, wie pan, pieniędzy na nowy sprzęt. Nowa konsola to droga sprawa. O, tak dobrze to nie ma, wie pan. Na nową konsolę po prostu mnie nie stać. Ale Krystek powiedział, że tanio złoży mi fajny komputer. Krystek obiecał, tak, że złoży komputer. No komputer to też nie jest tania sprawa. Nie wiem, czy jedno radio wystarczy. Wie pan, procesor, karta graficzna, płyta główna. Zróbmy tak. Pan przyjdzie z Krystkiem i jakoś się ugadamy. O! Pan Drzewulski wciąż mnie zaskakiwał. Wychodziło na to, że jego stara konsola nie nadążała za postępem. Podobnie jak radio, które mogło być sporo warte. Co robisz? O Boże, Ignaś, ale mnie przestraszyłeś. Właśnie po to przyszedłem. Czuję się z tym bezpiecznie na ulicy. Nie zrozumiesz.
Co? Dziwi cię pewnie inne nazwisko w paszporcie. A jak inaczej bym uciekł? Kupiłem od strażników. Jak to kupiłeś? Normalnie. Za 15 000 dolarów. Wiszę im jeszcze 10, ale oni mają swoich ludzi wszędzie. Już mnie znaleźli. No ale Ignaś, z takimi rzeczami to trzeba na policję. Nie żartuj, mam. No jak inaczej? Wiesz, co to są za ludzie? Zresztą te pieniądze im się należą. Gdyby nie oni, dalej bym tam gnił. 10 000 dolarów, no. A na kiedy to potrzebujesz, te pieniądze? Jak najszybciej. Mogą się tu zjawić w każdej chwili. No dlaczego mi wcześniej o tym nie powiedziałeś? Nie chciałem cię straszyć. Poza tym chciałem rozkręcić jakiś interes. Myślałem, że mam więcej czasu. Ale już mnie znaleźli. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja znowu do państwa. Bardzo nam miło. Co tu pani ma? Czy to jest szabla? Tak, to jest szabla świętej pamięci mojego męża, jego perełka. To chyba jest prawdziwa Ludwikówka. Tak, to jest szabla kawalerii z 1936 roku. No to jak na mój gust taka szabla kosztuje około 18 000 złotych za sztukę, czyli pod zastaw będzie 9 000. Mam nadzieję, że ją wykupię. A co tam słychać? Jak miewa się syn? Wszystko w porządku? Dobrze, ale wie pan, tak nie wszystko jest dobrze. Ale no, widzę, że coś panią trapi. Się choruje? Nie, to nie to, nie. Ale coś się stało, tak? Przepraszam pana bardzo, ale wolałabym o tym nie mówić. Oczywiście. Nie, to ja przepraszam. Już o nic nie pytam. Przygotuję umowę i pieniądze. Starsza pani wyglądała na zmartwioną. Coś było nie tak. A przecież jeszcze niedawno tak się cieszyła. Tak jak się umawialiśmy. Najchętniej to bym od pani nie wziął ani grosza. Ale muszę opłacić ludzi. A, przecież to pana praca. Tamta sprawa cały czas za mną chodzi. Żałuję, że wtedy panią zawiodłem. Proszę się nie obwiniać, nikt nie wiedział wtedy, co się z nim stało. Prawda. Szukaliśmy w Kamerunie, a pani syn cały czas był w sąsiednim państwie. Co za niefart. A, to już przeszłość, proszę się nie obwiniać. Proszę mówić, co się stało? Przecież podobno on wrócił. Wie pan co, ja nie jestem tego taka pewna. Ale co ma pani na myśli? A ja nie chcę nawet myśleć, że to nie jest on. Widziałam, że on nie ma takiej blizny po wyrostku. No. Jest pani pewna? No tak, no ma różne inne blizny, ale nie ma tej po wyrostku. A w paszporcie to on ma zupełnie inne nazwisko. No ja nawet nie chcę myśleć, że to nie on. Spokojnie, sprawdzimy to. Panie Tomku, ja muszę mieć pewność. Jeśli to jest obca osoba, ja się naprawdę bardzo boję. Ja się boję. No, już jesteś. Masz pieniądze? Nie, synku, jeszcze nie mam. To nie takie proste. No jak? Przecież byłeś w Lombardzie. Nie ma szabli na ścianie. Byłam, owszem, byłam, ale wiesz, to stara szabla. Trzeba czasu, żeby ją wycenić. No lepiej, żeby się pospieszyli, bo będą kłopoty. No, nie bój się. Coś wymyślimy. No naprawdę piękna rzecz. Ty wiesz, możemy sporo na tym zarobić. Bo wątpię, żeby klientka to wykupiła. Ty? A co u jej syna?
No właśnie nie chciała powiedzieć. Pytałem, ale jakoś tak unikała tematu. Czołem. Siemanko. Nie sprawa. Takie fanty nam się zgubiły. Szukamy pasera. Pokaż. Widzieliście coś? No nie, powiem ci szczerze, że mi to nic nie mówi. Tobie chyba też nie, Loluś. No. Nie bardzo. Może tobie się coś rzuciło? Jedyne, co mi się rzuciło, to nudni klienci. Ja na szczęście jestem służbowo. Widzę, że jest zapotrzebowanie na pracowników. No wiesz, jest duże, ale to nie jest pracownica. Przyucza się dziewczyna. To szkolenie coś długo trwa. A co, śledzisz mnie? A jest za co? Nie. To niech tak zostanie. Dobra, zostawiam jakby co, to alarmujcie. Dobra, to na razie. Na razie. Trzymaj się. Maka, ty nie potrafisz z policjantem tak normalnie pogadać, jak z człowiekiem? Irytowała mnie zaczepna postawa Blanki. W Lombardzie współpraca z policją przeważnie się opłacała, a nie chciałem mieć gliniarzy przeciwko sobie przez głupotę tej smarkuli. To jest coś takiego. To może ta z detektorem ruchu i połączeniem z telefonu, albo ta sportowa z kompletem akcesorii i lunetą. No, wszystkie niezłe. A jaka cena? Na 300 to 350. 300 i 350. Wziąłbym tą z akcesoriami, ale cena jest trochę większa niż myślałem. Nie da się taniej? No niestety nie. No to skoro brakuje kasy, to może da pan ten sygnet pod zastaw, co? Sygnet? No. No dobra. Najwyżej później go wykupię. No to może zrobisz od razu próbę kwasową, co? Co ja? No chyba czas najwyższy, co? No chyba, że wolisz do końca życia sprzątać Lombard. No śmieszne, wiesz. Proszę. Dobry wieczór. Cześć. O, cześć. Hej. Co ty tu robisz? Cześć, kochany. Hej. Mam bilety do kina. Poczekam na ciebie i pójdziemy razem, co? Pewnie, ale co, nie jesteś już zła? Ja? Nie, czemu? Bo tak to rano wyglądało. Nie. Po prostu nie znasz się na kobietach. Najwidoczniej. Dobrze, to poczekaj chwilę. To było miłe zaskoczenie. Bałem się, że w domu będzie ciężka atmosfera, ale na szczęście Dagmara nie chowała urazy za ten SMS od Marty. Potrzebujesz czegoś, synku? Tak, mamo, czystego ręcznika. A, no to przecież w łazience są. W szafce po prawej stronie. No tak, zapomniałem.
Masz go? Trzymasz go? Co, dokąd się wybierałeś? Na kolejną wycieczkę gnoju? Dobry wieczór. Mówi detektyw Tomasz Żarski. Chciałem zgłosić obywatelskie zatrzymanie. Kradzież i próba napadu. Akacjowa 4. Tak jest. Okej, dziękuję, czekam. Na górę z nim. Skurczybykiem. Spokój. Nie szarp się, mówię! Pani Reno, to miał przy sobie. Próbował panią okraść. Jak mogłeś to zrobić własnej matce? Mamo, ja musiałem im zapłacić. Powiedz im. Nie pierd... Nie jesteś Ignacym Bialackim! Gdzie twoja blizna? Po operacji wyrostka. Kim ty właściwie jesteś? No mów! Należy jej się! Odpierd... Nic wam nie powiem. Sprawca chce złożyć skargę. Były podstawy do jego zatrzymania. Po pierwsze, ma nieustaloną tożsamość. Nie rozumiem, jak to? Podawał się za mojego syna. No, powiedz, musisz coś wiedzieć. Gdzie on jest? Zaraz, po kolei. Udawał syna mojej klientki, następnie ją okradł, a tu proszę jego dokumenty. Ale to jak nie rozpoznała pani własnego syna? No mój syn zniknął 15 lat temu a ten znał wiele szczegółów z jego dzieciństwa i życia i mówił, że więzienie go zniszczyło i zmieniło. Czyli ten człowiek panią oszukał? No ja chciałam wierzyć, że to mój syn. Mów, gdzie jest mój Ignaś? Powiedz mi prawdę! Facet musiał znać syna mojej klientki, ale nie chce nic powiedzieć. Jeżeli zatrzymany siedział w więzieniu, to możliwe, że z pani synem. No powiedz coś! Powiedz coś! Błagam cię! No mów, dla własnego dobra. Jak zaczniesz gadać, to sąd może to uznać za okoliczność łagodzącą. Tak. Siedziałem z nim. Czyli on nadal tam jest, w tym afrykańskim piekle? Siedzi tam, o ile jeszcze żyje. Oszukałeś mnie? Oszukałeś mnie. Musiałem jakoś stanąć na nogi. A mój syn? Niepotrzebnie się chwalił, że macie kasę. Nie wiedziałem, że tak cienko przędziecie z powodu jego zniknięcia. Mogłeś powiedzieć mi prawdę? Byłabym ci wdzięczna do końca życia. Nie wierzę we wdzięczność. Liczy się tylko to, co człowiek sobie wyszarpie. Tego się nauczyłem w afrykańskim piekle. Co z ciebie za człowiek? Jesteś całkowicie pozbawiony skrupułów. Nie przeżyła pani tego, co ja. I pani syn. Boże. Dobrze, to wyjaśnimy sobie to wszystko na komisariacie. Zawijam się. I będziemy musieli jeszcze spisać pani zeznania. Cześć. Cześć. No rzeczywiście, niezły sprzęt. No i co, nie mówiłem? U mnie wszystko jak z wystawy. Prędzej jak z muzeum. Ale za to komputer będzie jak nowy. No i jak pan widzi ten eksponat? Bardzo ładne retro. I z tego, co widzę, jest naprawdę w dobrym stanie. No, to jest rzadki model. Może być wart nawet 2000 zł. Czyli pod zastaw mogę dać... Ale dlaczego pod zastaw? Od razu na sprzedaż, no. Na sprzedaż? Tak. A to ja nie wiem, czy ja tak szybko znajdę na to kupca. 1000 zł mogę dać. Nie no, trochę za mało. My potrzebujemy minimum 2000. Nie da się czegoś podbić? Ty, Krystek, a ty robisz interesy z nami, czy tutaj z panem obecnym, co? No, aktualnie z panem obecnym, to ja mu składam komputery. Okej. No dobrze, więc w takim układzie ja mogę panu zaproponować... Dobra, niech będzie 1300 zł. No dobra, niech będzie. Dorzucę coś, parę zaskórniaków i coś wymyślisz. Tylko żeby mi się czołgi nie zawieszały. Nasz klient z amatora starych strzelanek stał się prawdziwym wyjadaczem w sieci. Na pewno nie miałbym z nim szans w bitwie na czołgi. Co innego, jeżeli chodzi o negocjacje cen. No właśnie.
Od razu wiedziałam, gdzie szukać mojego radia. Wszystko tu do was przynosi, dziad stary. Pani Żewulska, spokojnie, ja zaraz wszystko wyjaśnię. Tu nie ma co wyjaśniać. Niech ja dorwę tego mojego męża. To nie ręka boska broni. Pani Żewulska, bo chodzi o to, że to radio już jest stare i niemodne i mąż prawdopodobnie chciał nowe kupić. Akurat. Pan może myśli, że ja nie wiem, na co mu są te pieniądze. Na nowe sprzęty i internety. Stary, a durny. Młodzieniaszka mu się zachciało odgrywać. Koleżków do domu zaprasza, a ja ich jeszcze karmić muszę. Mąż na pewno wie, co robi. Proszę z nim porozmawiać, na pewno jakoś się dogadacie. Pan mi odda to radio, ale już. A to niestety niemożliwe, bo musi pani za nie zapłacić 2000. A, tak nie będzie. Już niech ja sobie z nim pogadam, już on mnie popamięta. Do widzenia. Do widzenia. To chyba dziadek ma przerąbane, co? No, to gorzej niż w ruskim czołgu. Pan Żewulski zapomniał, że nawet najtrudniejsza kampania w sieci to nic w porównaniu z jego żoną. Postanowiłem zadzwonić i uprzedzić go o nadchodzących kłopotach. Po południu w Lombardzie po raz kolejny zjawiła się pani Bielacka oraz wynajęty przez nią detektyw. Przepraszam, ja wiem, że miałem nie pytać, ale mamy z kolegą takie wrażenie, że coś się stało. Tak. Ja wiem, gdzie jest mój syn. No tak, no przecież się znalazł. Ale to nie był on. To nie jest on. Mój syn nadal siedzi w afrykańskim więzieniu. No ale jak to jest możliwe? No właśnie, a ten, co przyjechał? A, ten, co przyjechał, to jest jakiś oszust i przemytnik. No, poznali się w więzieniu, bo mój syn tam trafił rzeczywiście za jakieś ulotki czy zdjęcie, nie wiem, no. No i tam się zaprzyjaźnili. No to dlatego ten oszust tyle o pani wiedział. A no właśnie, bo tam siedzieli razem i on mu wszystko opowiadał. O rodzinie, o dzieciństwie, wszystko mu opowiedział. I dlatego ja muszę zrobić wszystko, żeby go stamtąd wyciągnąć. No oczywiście, Bardzo proszę. oczywiście. Bardzo proszę, ja potrzebuję pieniędzy. Kolega już zrobi wycenę. Tak, oczywiście. Panie Rynko, jeszcze dziś wylatuję do stolicy Gabonu. Rozmawiałem z ambasadorem w Warszawie. Zrobimy wszystko, żeby go wyciągnąć. Panie Tomku, przywiezie pan z powrotem mojego syna, prawda? Zrobię wszystko, co w mojej mocy. No mam nadzieję, że pani syn niedługo będzie w domu. Panie Tomku, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. W następnym odcinku Rolecki przynosi do Lombardu dziwny przedmiot. A co to jest? A to jest normalnie ozdoba ogrodowa. No nie wygląda. Mariusz staje w obronie klientki Lombardu. Przychodzę w sprawie pani Marleny. Oferował pan jej pracę za seks. Brednie. Proszę stąd wyjść, bo wezwał ochronę. Bernadetta pracuje z bratem. Im bardziej się skupisz, to bardziej działa. Masz, włóż to do segregatora. No co? Weź się do roboty. Bernadetta potrzebuje natychmiastowej pomocy. Marcin! Co? Coś złego mi się dzieje! Co się stało? Nie wiem, coś z dzieckiem, zadzwoń na pogotowie! Drzwi otwórz, już dzwonię. Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.